Wiecie co? Uważam za absurdalne nagrywać ten odcinek. Ale sami chcecie to, więc macie go. Cześć, dzisiaj inspirowany komentarzem odcinek znowu. Ktoś chciał, żebym zrobił na temat OBS-a na Linuxie. Więc jesteśmy na Linuxie, jest uruchomiony OBS, więc zaczynamy. To będzie troszeczkę inny odcinek. Zobaczcie, OBS wygląda tak jak na innych systemach. Tak samo się z niego korzysta, więc wszystkie poradniki zrobione na inne systemy w 99% można przełożyć na Linuxie na OBS-a. Jak ustawiać, jak konfigurować, jak najlepsze ustawienia. Tylko ewentualnie troszeczkę będzie można sobie na więcej pozwolić. Na Linuxie myślę, bardziej zoptymalizowany system, więcej zostaje parametrów procesora, w ogóle całego zapasu mocy dla OBS-a, więc tu myślę, że będzie można troszeczkę więcej podziałać. A zaraz wam pokażę, że to jest to samo. Zobaczcie, na przykład sobie wchodzimy tutaj w sceny, dodajemy te same sceny. Jakie chcemy urządzenia, mamy tutaj wszyściutko, mikrofony, obrazy, czy z linków jakieś rzeczy tutaj, na przykład jest tego sporo. Więc tutaj w większości można ładnie wszystko, przechwytywanie obrazu, okna, gry. Tak sobie patrzę, czegoś tutaj brakuje. Grupa jest, scena. Przechwytywanie ekranu, przechwytywanie okna. Przechwytywanie wejścia dźwięku. Urządzenie przechwytujące ASL, jakiś dźwięk. Jest tego naprawdę sporo. Myślę, że mogą niektóre opcje nie być tutaj, bo już chyba coś kojarzę, że źródło danych. Poczekaj, zobaczymy sobie to źródło danych, co to jest, bo może być inaczej to nazwane. Tak, na przykład widzę, że... Ups, przepraszam was, zamknęło mi się OBS-ik. Już to poprawiam. Dobra. Sorki bardzo. Zdarza się. Nawet w najlepszej rodzinie, że coś tam się przydarzy. Dobra, koniec żartów. To mamy to. Tak samo sobie wejdziemy w ustawienia. Jak chodzi o ustawienia dźwięku, wyjść, mamy dosłownie to samo. Naprawdę. Jak mówię, tutaj dodatkowe rzeczy, jak dodajemy sobie, nie mamy jeszcze chyba wszystkich narzędzi, ale to się zmienia, to dodają twórcy. W pierwszej kolejności wiadomo, wszystko na Windowsa idzie. Jak już przetestują, że jest ok na Linuxie, wtedy dodają. Więc tutaj niestety po tych plusikach widzę, że ta wersja jest troszeczkę oklejona, ale jak chodzi o ustawienia same, jest to samo w ustawieniach. Czy chodzi o wyjście, dźwięk, obraz, czy główne ustawienia. Tutaj naprawdę z tym nie ma problemu. Tryby tutaj wszystkie są. Studio też jest tryb, zobaczcie sobie, nie ma z tym problemu. Studio, czyli tutaj załączamy sobie jakąś scenę i suwakiem przesuwamy, możemy automatycznie sobie ją dodać, ale jednocześnie możemy wcześniej sobie przełączyć, zobaczyć, że wszystko ok i tylko przesunąć. Zrobić płynne, ładne przejście. W edycji, jak wejdziemy w zaawansowane ustawienia dźwięku, nie ma z tym problemu. Mamy tutaj ustawienie, możemy sobie wszystko elegancko dostosować.
Z takich jeszcze ważniejszych tu mamy statystyki. Też normalnie się wyświetlają, nie ma z tym problemu. Zobaczcie. Tylko tutaj jest taka rameczka podzielona na takie okna, nie wiem czemu. Tak to jest na tym Linuxie, może tylko na tym Linuxie tak to się wyświetla. Narzędzia. Praktycznie jak mówię, bazując na poradnikach, które są zrobione, nie wiem czy Ziemniak zrobił, czy Gajowy na przykład też fajne poradniki robił o OBS-ie. Jest tego mnóstwo. U mnie na kanale też są tego typu poradniki. Możecie spokojnie tu je zastosować. Nie ma z tym problemu. Tylko tak jak mówię, na przykład tutaj te źródło danych to nie ma. Jak chcemy po prostu też sobie usunąć coś, to deletem usuwamy. Tak, nie ma z tym problemu. Co tutaj jeszcze takiego jest? Ale są obrazy, odtwarzacz. VLC odstawiasz. To może być jedna rzecz, nie wiem czy to w Windowsie jest, to może być rzecz, która jest na Linuxie. Szkoda, że nie ma czegoś takiego gotowego, żeby wrzucać HTML, różne rzeczy. Tutaj linki na przykład tak jak Stipli z tego wszystkiego. To popatrzę, rozkminię, ewentualnie tutaj zrobię oddzielny na ten temat materiał o Linuxie, który gdzieś tam zamieszczę, może dodatkowo w tygodniu, czy jakoś tak, czy w środę, zobaczymy. Z takich przydatniejszych, ale jak mówię, tu wszystko jest, nagrywanie, strumień, więc tak jak mówiłem na początku, to jest trochę takie nijakie nagrywanie to, bo każdy poradnik o OBS-ie będziecie mogli tutaj zastosować. Z wykluczeniem tych pojedynczych jakichś tam funkcji może nie być. To nie ma. To nie znaczy, że nie będzie. Tylko jak mówię, po prostu to są rzeczy, które były dodawane niedawno, niektóre w Windowsie, też na tym OBS-ie, nie wiem, parę miesięcy temu. I sukcesywnie dodają też je tutaj na Linuxie. Tylko wiadomo, muszą to odpowiednio napisać, zrobić, przygotować, żeby to dobrze działało. Bo po co wrzucać coś, co nie działa, albo czasem działa. Bez sensu. Dlatego do takich prostych nagrywań spokojnie wystarcza. Live'y można robić. Może nie dorzucimy tego okna z tipli, na przykład z kwotą zbiórki, czy z powiadomieniami, etc. Chociaż ja to dokładnie jeszcze sprawdzę, popatrzę, zobaczę. Nie ma gotowego narzędzia, ale może jest inny sposób. Tak jak mówiłem, zrobię na temat materiał. I w tej kwestii mam tyle do powiedzenia. Widzicie, robię materiały, które chcecie w komentarzach. Zostaw łapę, zasubskrybuj kanał, napisz komentarz, dołącz do Discorda, bo warto. Wtedy na pewno nie przegapisz żadnego materiału sporadycznego, spontanicznego live'a na YouTubie. I dużo fajnych osób można pogadać. Ogłoszenia są, gdzie tam zdradzam co jak wkrótce będzie. A jeszcze Facebook. Warto dołączyć na Facebooka. Zasubskrybować to już prosiłem o kanał, o zasubskrybowanie kanału. Na razie, cześć, pa.